Kiedyś uprawiałam róże. Każdego dnia wąchałam ich zapach, a zapach ten nie miał nic wspólnego z tym, co można było zamknąć we flakonie. To jest zapach życia, nie zawsze łatwego, czasem pełnego zadrapań. Róża jest jak opowieść o ludzkiej duszy, pełne sprzeczności, miękkości i kolców, kruchości i siły, ulotności i trwałości. Długo mnie przy nich nie było, ale wracam. I wracam do tego tak, jak wraca się do czegoś, co zna duszę lepiej niż my sami. Więc zaczęłam od tej jednej, która zawsze miała szczególne miejsce w moim sercu. Kiss Me Kate. I to jest róża nie do pomylenia z żadną inną. Romantyczna, jakby wyjęta z innego czasu. Jej kwiaty są gęsto utkane, obłędnie piękne, a w zapachu dominuje słodkość kwiatów z cytrynową świeżością. Jakby ktoś starł skórkę cytryny wprost pod nos. Na końcu zostaje coś korzennego, jakby echa mirry, które dodają głębi. I ta róża jest już moja. A to jest dopiero początek, dlatego że w tym roku spełniłam swoje marzenie, które dojrzewało latami. I to jest Bobbi James. Dzikie serce wśród róż. Pnąca z białymi 5-płatkowymi kwiatami. Zapach jest oszałamiający, dziko różany, intensywny i nie sposób przejść obok niej obojętnie. A do tego dołącza pudrowa dama, róża New Dawn, która obficie zakwita, miękko komponuje się z fioletowymi, lawendowymi powojnikami, które też zamierzam mieć. Jest subtelna, ale obecna wśród kompozycji. Jest kojąca i zachwycająca. I wreszcie coś zupełnie nowego, czyli róża Graham Thomas. Jest żółta, słoneczna, inna niż wszystkie i tworzę dla niej zupełnie nową przestrzeń, zupełnie nową historię i być może będzie to początek czegoś większego. Może stanie się symbolem czegoś tylko mojego. Tak więc wracam do róż, do ich kolców, do ich zapachu, do pielęgnacji, do codziennego doglądania i do zachwytów o poranku, bo róże są jak życie. Czasem bolesne, często piękne, zawsze warte, by je pielęgnować. Hej, dzień dobry. Ja się zabieram teraz za ciastko. W ogóle w ostatnim czasie postanowiłam sobie, że będę nieco mniej zjadać cukru. I teraz też nawet gotując i wypiekając ciasta domowej roboty, to też zaczęłam sięgać po składniki i takie przepisy, które zawierają jak najmniej cukru. Nie mówię, że wcale, ale chociaż tak stopniowo sobie zacznę. Albo po takie przepisy, które właśnie nie zawierają w ogóle tego cukru. I tak ostatnio chociażby robiłam kulki mocy, gdzie słodycze dodawały głównie daktyle i miód. A teraz biorę się, słuchajcie, za sernik na bazie skyru. I tutaj co prawda jest odrobina cukru, 100 gramów, ale myślę, że nawet może dodam nieco mniej. Natomiast ja dodam 2 łyżki, czyli pewnie to będzie jakieś 30 gramów, no tak maks do 50. Oprócz tego jeszcze tutaj dodaję też budyń waniliowy, on chyba też ma w sobie... A nie, skrobia kukurydziana, ziemniaczana, aromaty, barwnik i ekstrakt wanilii. Czyli to nie ma cukru. Jeśli tak, no to very good. No, skr tutaj mam taki z piątnicy, do tego białka, żółtka i aromat waniliowy. Czy ja mam coś takiego? Wiem, że miałam, ale nie pamiętam. I proszek do pieczenia też. No i zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Piekarnik już nagrzewam. Skorzystam sobie z takiej małej, wąskiej blaszki. Chyba to jest do przemycia. No i dobra, to także biorę się za ubijanie białka. Dzisiaj był u mnie stolarz. Miał wszystko skończyć, ale widzę, że tak chyba nie dał rady. Natomiast pojawił się u mnie w końcu Laco Bell na ścianie w kuchni, między szafkami. No i już to bardzo ładnie wygląda, także cieszę się, że zdecydowałam się na ten Laco Bell. Z połyskiem tutaj ta ściana wygląda bardzo ładnie, także super.
Żałuję, powiem, nie do końca podoba mi się ten blat. To jest blat Eger. I ja z Egera zwykle zawsze byłam zadowolona i teoretycznie wydawało mi się, że ten odcień blatu będzie spoko. Natomiast muszę wam powiedzieć, że no trochę żałuję. Żałuję, że nie zrobiłam sobie takiego blatu z połyskiem. W poprzednim miejscu, tam gdzie mieszkam, tam gdzie wynajmowałam mieszkanie, no to miałam blat z połyskiem i to wyglądało właśnie tak jak ten blat i to sprawiało wrażenie takiej elegancji. Ten blat wygląda trochę tak, jakby był brudny. I przyznam szczerze, że czasami jak przecieram szmatką, to nie wiem, czy to jest brudne, czy to są właśnie te żyłki marmurowe. No i akurat, no tak nie jestem jakoś specjalnie, nie robi na mnie takiego super wrażenia, nie robi na mnie takiego wow. I gdybym miała jeszcze raz wybierać, to zdecydowałabym się na coś innego, no ale trudno. Co prawda pasuje oczywiście do szafek, do tych kaszmirowych frontów, ale no, wybrałabym coś innego. Natomiast ta ścianka tutaj, no to super, bardzo ładnie. Natomiast jeszcze nie mam oczywiście kontaktów. Już naprawdę zostały mi takie pierdoły i ostatnie elementy, ale myślę, że jeszcze trochę i tutaj zaproszę jednego pana, żeby mi dokończył to. No. Więc tyle. Słuchajcie, z nowości. I miał też dzisiaj zrobić i dokończyć łazienkę. Widzę, że elementy przyjechały, ale łazienka w ogóle jest nieruszona. No nic, więc pewnie sobie jeszcze trochę poczekam. I tak samo chociażby zakupiłam tym razem sok z imbiru oraz sok z buraka, ale sok z buraka to w ogóle tak dodatkowo. I to jest wersja bez cukru. W ogóle całą zimę piłam sok z imbiru, natomiast to była wersja z cukrem. Tam było chyba 40% cukru w tej butelce. I dodawałam sobie w dużej ilości do herbaty. Czasami było to naprawdę bardzo ostre, ale myślę, że to poniekąd gdzieś tam wzmacnia odporność i póki co naprawdę nie mogę narzekać, więc oby mnie przechwaliła. Póki co ostatnio bardzo dobrze się trzymam i nic mnie nie bierze. A w sumie nie stosuję nic innego. Póki co na razie wszystkie suplementy sobie odstawiłam totalnie. Ani białka, ani kolagenu, ani żadnych innych. Nawet krzesła nie mam. Jejku. Czad. I teraz tak, muszę pomyśleć, gdzie ja te róże posadzę. Ale pod płotem. Fajnie, że mam płot panelowy, bo dzięki temu będę mogła pięknie przeciągnąć róże pędami po płocie i mocować je trytkami. No rewelacja. Także nie będę musiała się siłować. Nie będę się musiała siłować z jakimiś podpórkami. No, chyba sobie zrobię kawę. Usiądę na chwilę i ogólnie biorę się dzisiaj za sprzątanie, bo jesteśmy przed weekendem i
W sumie już stworzyłam sobie taki rytuał, że za każdym razem jak jest piąteczek, to biorę się za sprzątanie wszystkiego. Dzisiaj odkurzę podłogi, umyję, poprzycieram blaty. Robię też duże pranie i dzisiaj muszę zamoczyć róże w doniczce. A propos róż, wybrałam się dzisiaj na plantację. Jest to jedna z fajniejszych plantacji w ogóle w całej Polsce. Jest dosyć popularna i mają bardzo dobre jakościowo róże. Można tam podjechać oczywiście osobiście, ja akurat mam tam teraz mega blisko, ale też można sobie zamówić róże online z wysyłką. Zdecydowałam się na róże. Lata temu miałam kilka sadzonek, zarówno w doniczce, jak i w gruncie. Najbardziej uwielbiałam te pnące, dlatego że one były olbrzymie i dawały mnóstwo kwiatów. Niesamowicie cieszyły oko, no i też przepięknie pachniały. I o poranku chociażby z kawą, żeby się tak przejść, no to czuć było właśnie ten zapach, szczególnie bardzo intensywnie z samego rana albo wieczorem. I no moje takie postanowienie, że i tutaj będę miała róże. No nie wyobrażam sobie, żeby ich nie było. Zdecydowałam się przede wszystkim też na jedną, którą miałam i która mnie zachwycała i to jest Kiss Me Kate. Przepiękna różowa róża o dużych, nawet bym powiedziała takich pomponiastych kwiatach. No miała przepiękny ten kwiat i za każdym razem się zachwycałam tą różą. I też niesamowicie mi dobrze rosła i była niezwykle odporna. Więc wiedziałam, że tę różę na pewno będę mieć w swoim ogrodzie. Zdecydowałam się też na Bobby James, bo zawsze mi się marzyła. Już wtedy, lata temu, mieszkając w domu, mając duży ogród, no to już tam też chciałam posadzić Bobby James, natomiast nie do końca miałam już na nią miejsce. Bobby James to jest róża, która intensywnie rośnie, nawet chyba do 5 metrów w przeciągu roku. Więc widać szybkie efekty jej wzrostu, no i ma olbrzymie kwitnienie i niezwykle intensywny zapach. Jestem jej bardzo ciekawa i cieszę się, że ją mam. Zdecydowałam się, słuchajcie, też na jedną odmianę taką bladoróżową, która nie jest mi znana, więc będę ją testować i zdecydowałam się też na róże żółte. W ogóle zaczęły mi się podobać kwiaty żółte. Na pewno pamiętacie ten jeden żółty tulipan, który kiedyś zakwitł mi całkiem przypadkiem w ogrodzie. On był tak piękny i tak niesamowicie wyróżniał się na tle pozostałych, że to był moment, kiedy zachwyciłam się żółtym kwiatem. I tak sobie pomyślałam, że zasadzę sobie żółte róże, bo myślę, że i one będą wyglądały pięknie. W ogóle też te żółte chyba mają taki intensywny zapach. No i też będą mi się kojarzyły z moimi ulubionymi perfumami od Boho Boco, czyli Yellow Rose. I w sumie też te perfumy są trochę taką inspiracją ku temu, by zasadzić właśnie żółtą różę. I to jest coś, co będzie zupełnie nowe w moim ogrodzie i jakby w mojej głowie i w moim pomyśle. Chcę tego spróbować, ale na pewno żółte róże będą miały zupełnie inne miejsce. Inne miejsce im zagospodaruję. Nieco dalej od tej kolorystyki takiej, wiecie, blado, różowej, białej i lawendowej. Bo znów chcę iść w te kolory. Bardzo je lubię. Uwielbiam biały, pudrowy róż, lawendowy i limonkowy. I połączenie w ogóle różu z limonką to jest obłęd. Tak, także w te kolory dalej będę szła, natomiast te żółte róże myślę, że tak właśnie gdzieś posadzić w ogóle na froncie domu i z przodu ogrodu, czyli po tej zupełnie drugiej stronie. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I tak, Bobby James jest różą z systemem korzeniowym w doniczce, natomiast pozostałe róże mają goły korzeń. Mam nadzieję, że mi się przyjmą. I dzisiaj muszę zrobić tak, żeby zasadzić je. Dzisiaj muszę znaleźć im jakieś wiadro pełne wody, tak by je namoczyć.
i mogły napić się tej wody, a dopiero później będę mogła je zasadzić do gruntu. Chciałam to jeszcze dzisiaj zrobić, bez przepiękna pogoda, a teraz zbliża się weekend, będzie strasznie zimno. Co prawda jakby różom to nie zaszkodzi, ale mi byłoby bardziej komfortowo zasadzić je dzisiaj. Więc muszę pomyśleć najpierw o wodzie dla nich. W ogóle tyle mam planów na dziś. Chciałabym jeszcze trening zrobić, więc nie wiem, czy dam radę. Kolejna rzecz, i która też może i Was zainteresować. Kupiłam sobie genialne rękawice do ogrodu i one też mi się marzyły i też się już lata temu na nie czaiłam. Więc no teraz mogę Wam pokazać. I to są, słuchajcie, idealne rękawice do cięcia róż. Dlatego, że one są aż po łokieć. Są tak długie. Tutaj ta cała rękawica z przodu wykonana jest w ogóle ze skóry. Tutaj mamy dość taki gruby, porządny materiał. I mam je w rozmiarze S. Były dostępne jeszcze w innym wzorze, te rękawice. I one już lata temu mi się marzyły. Już wtedy, pamiętam, zwróciły moją uwagę. No i teraz się na nie zdecydowałam. Tanie nie były, ale uważam, że to są już, wiecie, takie rękawice na lata. Genialne. No nie tylko do cięcia róż, ale do cięcia innych roślin i w ogóle do pracy w ogrodzie, przy też wyrywaniu chwastów i innych rzeczy. Też nie wiem, słuchajcie, czy ja będę miała na to czas. Serio. Czad polecam. Genialna. Super jakość. Elegancka ogrodniczka. Do tego, słuchajcie, do kompletu mam pas. Pas ogrodniczki. W połączeniu z oliwką, czyli to, co lubię, no wygląda to genialnie. I tutaj macie kieszonki na narzędzia ogrodnicze. Bardzo ładnie to wygląda. Takie luźne, jak na mnie. Okej. Albo to jest w tą stronę. Też może być. Też może być, dobra, fajnie. No nic. Jestem bardzo zadowolona z zakupu. Jeden z lepszych zakupów ostatnio. Kurczę, widzę, że tak mogłabym powoli zacząć robić porządki na poddaszu, bo tu jest przecież ciepło. Tylko, jak przyjdzie elektryk, to zapomniałam, że ma mi podłączyć światło jeszcze tutaj.
bo kompletnie o tym zapomniałam i tak też nie wiem, gdzie jest moja latarka, a to jest... To prawie światła nie daje. Nie wiem, prawie jak zabawka. I teraz tak. Miałam zające na Wielkanoc. Nie wiem, gdzie one są. Co coś jest? Ej, zgasło! Oh no! Jest coś. To jest coś. Ale miałam tylko jednego. Okej. Nie. Święta. I co jeszcze chciałam? Weźmiemy sobie to. I ja chciałam... Po co ja tu w ogóle weszłam? Po miskę. Gdzie są miski? Ej nie, przecież ja je mam w łazience, te miski. To już w ogóle amnezja. Ale wiem, co jeszcze bym chciała. Mam nerkę do biegania. Znalazłam to, co chciałam. Mogę zacząć biegać. Ale mnie coś w brzuchu boli. Antystatyczny balsam do pielęgnacji. To jest fenomenalne. Balsam do pielęgnacji drewna daje przepiękny połysk i fantastycznie to pachnie drzewem sandałowym. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, niezwykle mi się to podoba. No i meble wyglądają rewelacyjnie. Kupowałam na Allegro. 2 buteleczki od razu wzięłam, bo jak widzicie tutaj pojemność ich jest mała. 150 ml. Ale też czytając opinie, no to ludzie są tym zachwyceni. Także polecam Wam bardzo, bo nigdy wcześniej tak dobrego kosmetyku do mebli nie używałam. Rewelacja. Bardzo mi się to podoba. Wiecie, z czym mam problem na ten moment? Brakuje mi półek i szafek, tak żeby rzeczy pochować, bo przez to, że mam mało miejsca, to upycham wszystko w jedno i robi się straszny bałagan, a potem nie mogę czegoś znaleźć, albo też te rzeczy przewracam. No za mało mam miejsca, za mało mam jeszcze regałów na jakieś takie, przede wszystkim na słoiki, na detergenty, na chemię, na jakieś wazony, na miski, na tego typu rzeczy, żeby poukładać sprzęty. Też nie chcę sprzętów trzymać w kuchni, tylko właśnie coś w jakimś takim pomieszczeniu gospodarczym, albo właśnie zabudować sobie te schody i tam sobie zrobić te półki. How long has it been since I kissed you? I don't wanna wait. How long has it been since you held me? I don't wanna wait. How long has it been since I felt like this about anything? I don't wanna wait. I don't wanna wait no more. How long do we have to put up with this lonely charade? As long as I know that I'm winning, I played this game, but I want you close, baby, right now. I know you feel the same. I don't wanna wait. I don't wanna wait no more. Ooh, when
I don't wanna wait. How long has it been since you felt me? I don't wanna wait.